początek roku, więc pragnę zabrać Was w podróż po tym, co może wydarzyć się na rynku nieruchomości w 2025 roku i od razu powiem, że przeżyłem straszliwe déjà vu, porównując pewne wypowiedzi szefa resortu odpowiedzialnego za mieszkalnictwo, a właściwie różnych szefów z 3 stycznia 2025 i 4 stycznia 2024. Przedstawię też, jakie zmiany w prawie istotnie wpływające na rynek nieruchomości, na dostępność działek, gruntów, ale także w związku z tym na ceny mieszkań pojawią się w roku 2024. Jedne z większą pewnością, drugie trochę z mniejszą. Powiem też o dyskusjach, sporach pomiędzy zarządzającymi różnymi resortami i o tym, co się dzieje w ogóle na rynku, albo może co się nie dzieje. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zmiany w prawie, trendy, ceny, podaż mieszkań, podaż w ogóle nieruchomości, no to subskrybuj ten kanał, bo dzięki temu tę wiedzę będziesz zdobywać na bieżąco. Przypominam, że na stronie symen24.pl nasze programy wzbogacone o dodatkowe treści możesz znaleźć. Znajdziesz tam również kursy obrotu nieruchomościami, a przy okazji też chciałbym zachęcić Was do nowej inicjatywy, którą podjęliśmy w roku 2025, to znaczy wreszcie ośmieliliśmy się założyć konto w serwisie Patronite i będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie wsparcie, no bo jeżeli dajecie nam tego wsparcia, no to zachęcacie nas do kolejnych audycji i ułatwiacie nam również wzbogacanie tego programu, a nasi patroni w zamian za to dostaną dostęp do specjalnych treści pojawiających się okresowo, czy też które będą się pojawiały okresowo na tym naszym dopiero co uruchomionym koncie w serwisie Patronite. No i przechodząc już do samej audycji, to zacznę od tego wrażenia déjà vu, potężnego wrażenia déjà vu, że to już po prostu kiedyś coś było. No bo 3 stycznia 2025 roku na stronach różnych mediów pojawiły się relacje z wywiadów, z wypowiedzi, które udzielił zarządzający obecnie pan Paszyk resortem odpowiedzialnym za budownictwo i mieszkalnictwo. I cóż pan Krzysztof Paszyk powiedział? Powiedział on, że właśnie znajdujemy się na ostatniej prostej. Będzie to całościowe rozwiązanie. Tak podobno powiedział PAP. Ja cytuję to za Business Insiderem. Zdaniem pana Paszyka buduje się w koalicji rządzącej zgoda wokół propozycji limitu cenowego mieszkań. Chodzi oczywiście o ten osławiony program dopłat do kredytów mieszkaniowych, który jednak, jak się okazuje, wcale nie umarł. Ze względu na emocje, jakie ta sprawa programu wsparcia mieszkalnictwa budzi, nie będę się o cząstkowych elementach wypowiadał, powiedział pan Paszyk. Jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej. Będziemy mówić o całościowym pomyśle, nie będziemy dawać pretekstu tym, którzy chcą siać emocje. Czyli program na razie jest tajny i utajniony, bo jacyś źli ludzie sieją emocje. I od razu, dlaczego to było déjà vu? No cóż, 4 stycznia 2024, czyli prawie dokładnie rok wcześniej, bez jednego dnia, a właściwie praktycznie 365 dni, można powiedzieć, to mogliśmy wyczytać na stronach resortu rozwoju i technologii. Kończymy pracę nad propozycją nowego programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2%. Projekt nowego instrumentu już niedługo poddamy szerokim konsultacjom, m.in. z bankami, organizacjami konsumentów oraz środowiskiem przedsiębiorców, zaznaczył szef Krzysztof Hetman. Nowy program powinien ruszyć w drugiej połowie 2024 i mamy na to też pieniądze, już w dalszej części jest to wypowiedziane. Jest też to związane, tamto ogłoszenie, obwieszczenie tego programu z podawaniem bardzo dużej ilości szczegółów. Po roku kolejny szef tego samego resortu mówi, że to będzie się działo w
tajemnicy, że już w zasadzie opracował ten program, że ten program w zasadzie wejdzie, a już z pewnością zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2025 roku. Dodam od razu, że ten sam pan w ostatnim tygodniu października mówił, że już w następnym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu listopada, przedstawi szczegółowo ten program. No i go nie przedstawił, pewnie dlatego, że obawia się tych ludzi, którzy chcą siać emocje. To w ogóle słownictwo siać emocje i w ogóle tacy źli ludzie, którzy sypią piasek w tryby doskonałego programu. I kto w ogóle jest tym złym człowiekiem? Czy jest to jakiś wróg szefa resortu i w ogóle całego naszego rządu? Nie, to jest na przykład pani Katarzyna Pęczyńska-Nałęcz, która jest szefową resortu funduszy i która bardzo ładnie wypowiedziała się na temat tego programu i znowu ją cytuję za Business Insiderem. Już dzień później po tej wypowiedzi pana Paszyka można było przeczytać jej wypowiedź. Nie rozumiem, skąd ten upór. Dopłaty do kredytów nie są rozwiązaniem. Specjalnie podkreśliłem to słowo nie, ponieważ w artykule jest ono napisane po prostu dużymi literami i absolutnie zgadzam się z panią Pełczyńską. Każda jakaś dopłata, faworyzowanie jakiegoś segmentu rynku, zrobienie limitu, na przykład, że będziemy tylko finansowali mieszkania małe, albo tylko duże, albo tylko w jakiejś okolicy, cokolwiek faworyzuje te mieszkania i tam ginie rachunek, przepraszam, ekonomiczny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś jest objęte dopłatami, to przedsiębiorcy i wszyscy ci, którzy sprzedają dany towar lub daną usługę, o tym wiedzą. I wiedzą po prostu, że ten potencjalny nabywca ma teraz więcej pieniędzy do wydania, czyli więcej pieniędzy, które można mu zabrać, bo przecież on dostaje dopłatę. I doskonałym przykładem tego jest też realizacja, to co się stało z kredytem, bezpieczny kredyt 2%, kiedy na taki pusty rynek wylano bardzo dużo pieniędzy w postaci dotowanego kredytu. Ci, którzy skorzystali z tego kredytu, w dużej części, nie wszyscy, ale w dużej części, dzięki niemu kupili mieszkania z okresowo niższą ratą, obniżonym oprocentowaniem, ale za to ze znacząco większą ceną. Można powiedzieć, że w zasadzie na jedno wyszło i tak musieli coś zapłacić. Tak to wygląda i tak to się skończyło. A w ogóle co się dzieje w takim razie u progu 2025 na tym rynku? No będzie czas na bardziej dokładną audycję, ale w tej już mogę tylko przedstawić krótki zarys historii. Otóż jest w zasadzie duża stagnacja. Do tej pory wielu deweloperów na przykład uznało, że tego programu to obiecywanego, tych kredytów 0% to już nie będzie, a jak wejdą, to nie wiadomo kiedy. Ludzie, którzy chcą kupować mieszkania, korzystają z tych kredytów takich na zasadach powiedzmy rynkowych, bo już też stracili cierpliwość, bo ile można czekać z kupieniem nowego mieszkania, jeżeli musisz kupować. Inwestorów troszeczkę ubyło z tego rynku, bo tak nie wiedzą, co się stanie. Deweloperzy rozpoczęli w 2024 roku niemal rekordową w dziesięcioleciu liczbę nowych budów nowych mieszkań, czyli ruszyli z budowami. Ceny u deweloperów można powiedzieć, że w zasadzie się prawie ustabilizowały. W pewnych miastach rosną, w pewnych miastach delikatnie spadają. Te ruchy są takie nieśmiałe, ale nie widać tego ogromnego wzrostu, który towarzyszył nam jeszcze tak niedawno. Z punktu widzenia kupujących chyba jest to dobrze, no bo zarówno wzrasta oferta u deweloperów, jak też, co trzeba zaznaczyć, wzrasta liczba ofert mieszkań przeznaczonych do sprzedaży na rynku wtórnym, czyli oferta rośnie. Może tego jeszcze nie tak dokładnie i nie wszędzie widać w cenach, w zmianach cen ofertowych, ale już w negocjacjach widać to, że strona sprzedająca często, zwłaszcza na rynku wtórnym, jest bardziej skłonna do negocjowania, do opuszczania ceny, no bo w końcu kiedyś muszą to mieszkanie sprzedać. Jednym słowem, na rynku się pojawiło więcej ofert,
i nastąpiła stabilizacja cen, mimo że rząd nic nie zrobił. A może raczej właśnie dlatego, że rząd nie zrobił. No i teraz mamy kolejną zapowiedź, że tym razem wejdzie już jakiś kredyt. Mówi się, że to trochę będzie wzorowane na dawnym kredycie MDM. Inną audycję na ten temat możecie znaleźć na naszym kanale, ale jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia kupujących, tych, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie, no to rynek wygląda trochę lepiej. Większy wybór, większa możliwość negocjacji. Po co to psuć? No to zostawmy na razie te pomysły i to déjà vu tego, co zapowiadano rok temu i to, co zapowiada się teraz, bo może znowu to się przez rok następny nie spełni. Po prostu w tym temacie pożyjemy, zobaczymy, co dalej będzie. Natomiast jakie zmiany czekają i co się stanie na tym rynku z większym prawdopodobieństwem? Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że zmieniono nie tak dawno ustawę o planowaniu przestrzennym, wprowadzono obowiązek czy też konieczność posiadania planów ogólnych w gminach i w związku z tym, z tymi planami ogólnymi również będzie spore utrudnienie w otrzymywaniu decyzji o warunkach zabudowy, bo będzie je można wydać tylko wtedy, kiedy dla danego miejsca będzie sporządzony plan ogólny i jeżeli ta decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana, jeżeli ona jest zgodna z tym, co zapisano w planie ogólnym, a nie tak jak do tej pory, że wydawano tę decyzję w zasadzie całkowicie uznaniowo. Efektem takiej regulacji oraz regulacji związanej z uchwalaniem planów ogólnych, gdzie powiedziane jest, że tę podaż terenów przewidzianych pod różne strefy, ale też pod budownictwo, należy w pewien sposób miarkować. Po pierwsze, to budownictwo ma nie być rozproszone, po drugie, należy uwzględniać przy tworzeniu tych planów to, co jest już obecnie wolne i co można zabudować w ramach obecnych planów oraz to, co może nastąpić w ramach demografii, migracji i w ogóle potrzeb mieszkaniowych w danej gminie. Jednym słowem, pewne tereny utracą możliwość otrzymania decyzji o warunkach zabudowych, a stanie się to kiedy? Najpóźniej do końca tego roku, a właściwie te przepisy wejdą od 1 stycznia 2026. Plany ogólne mają też swoje finansowanie w środkach unijnych, więc nie można jakoś specjalnie przeciągać ich utworzenia i nie wiem, czy w związku z tym nasze władze na przykład zdecydują się nagle na numer taki, który był kiedyś grany przy miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i po prostu nagle pod koniec roku stwierdzą, nie, to jeszcze my o rok przedłużymy wejście w życie tej ustawy. No, tutaj to byłoby ryzykowne, bo to wiąże się, być może mogłoby się wiązać z koniecznością zwrotu pieniędzy Unii Europejskiej. Jest w ogóle na naszym kanale obszerna audycja na ten temat i tam jest wyjaśnione, co należy zrobić i co warto. I krótko mówiąc, jeżeli masz jakąś działkę, co do której masz wątpliwości, no to zastanów się, czy możesz jeszcze teraz wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na starych zasadach i postaraj się ją otrzymać, bo być może jest to ostatni dzwonek dla Ciebie. Co będzie jeszcze? Szef resortu, pan Paszyk, zapowiedział bardzo ciekawy program, który ma spowodować, że przybędzie terenów mieszkaniowych, że w ogóle budownictwo mieszkaniowe będzie ułatwione, będą znikały różne bariery. I jest to, no niestety, znowu program. Znowu mamy całą audycję na temat tego programu. Nie będę więc tutaj szczegółowo powtarzał, ale no dodam, że tam są między innymi takie rzeczy jak na przykład zniesienie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi w granicach miast, uproszczenia w procedurach zmiany parametrów przebudowy, moratorium w pobieraniu opłaty planistycznej. Szkoda tylko, że przez 2 lata, ale to jest też sukces. No i generalnie rzecz biorąc, faktycznie tych zmian jest zresztą więcej. Te zmiany mogą spowodować zwiększenie podaży terenów budowlanych, co też
jeżeli taka zwiększona podaż nastąpi, no to mamy możliwość oczywiście tego, że te ceny tych ziem będą spadały, a to się będzie przekładało również w jakiejś dalszej kolejności na ceny mieszkań. Może tak się zdarzyć, nie musi, ale jest to krok w tym kierunku. Warto śledzić losy tej ustawy, czy ona faktycznie wejdzie w życie, czy też okaże się kolejną taką zapowiedzią bez pokrycia później w realizacji. Chociaż tutaj od razu zaznaczę, że jakoś nie bardzo słyszę głosy sprzeciwu, a przynajmniej nie słyszałem wielu głosów sprzeciwu dotyczące pomysłów tej regulacji, bo jest to naprawdę regulacja idąca w dobrym kierunku. Moim zdaniem trochę nieśmiało, mogła być bardziej radykalna, ale naprawdę jest to coś, co ma sens w odróżnieniu od dopłat do kredytów, dotowania, w ogóle jakichś różnych rzeczy. Po prostu dotacje psują rynek. Nic tak dobrze nie psuje rynek jak dotacje. W tym wszystkim jeszcze mamy do czynienia ze spadającą liczbą urodzin w Polsce, w ogóle z tym, że na rynek wchodzą kolejne roczniki, na rynek nieruchomości, kolejne, coraz mniejsze roczniki, a odchodzą z niego te większe roczniki, znaczy odchodzą. Ludzie w pewnym wieku już mają mieszkania, już nie są zainteresowani kupowaniem kolejnych mieszkań, no chyba, że ma mieć to jakiś wymiar inwestycyjny, ale raczej można powiedzieć, że największy napór na kupowanie nieruchomości to są ludzie w wieku 30 do 40 lat, no i to pokolenie zdecydowanie będzie z roku na rok coraz mniejsze. O tym też jest nawet na naszym kanale specjalna audycja o tej takiej sekwencji demograficznej. Migracja z zewnątrz, no w zasadzie troszeczkę się ustabilizowała, a nawet mamy taki lekki wyjazd Ukraińców, troszeczkę więcej przyjeżdża do nas i zatrudnia się w Polsce ludzi na przykład z Azji, z tym, że oni często przyjeżdżają inaczej, czy też z Ameryki Południowej, oni przyjeżdżają w ten sposób, że przyjeżdża jeden delegat, w cudzysłowie rodziny, który tutaj przyjeżdża zarabiać i pieniądze wysyła do siebie do domu i w ogóle nie ma zamiaru się, lub przynajmniej na razie nie ma zamiaru osiedlać się w Polsce, co jest znacząco inne w stosunku do Ukraińców, z których wielu po prostu tutaj przenosiło na dłuższy czas swoje życie. Oni potrzebowali jakichś mieszkań. I to nie zawsze te mieszkania wynajmowali, bo również je kupowali, dlatego właśnie, że są tutaj, czy też myślą, że zostaną w tym kraju dłużej. W najbliższych audycjach postaramy się zastanowić z różnymi ekspertami nad tym, co dalej czeka nasz rynek nieruchomości. Są też audycje, które mówiły wcześniej na ten temat, ale tak podsumowując, w budownictwie jest na razie nieźle. Na rynku wtórnym duża podaż, demografia, czyli to, co mówi o potencjalnym popycie, obniża się, czyli mamy coraz więcej mieszkań na coraz mniejszą liczbę osób zainteresowanych. Na razie nie widać specjalnie jakiegoś dużego ruchu inwestorów, którzy by kupowali mieszkania inwestycyjnie. Może to będzie odżywać, ale to za jakiś czas. Widzimy też, że stopy procentowe na razie podobno mają się utrzymywać na stosunkowo wysokim poziomie, czyli w zasadzie ten taki popyt kredytowy no raczej nie będzie bardzo mocno rósł, bo mieszkania są drogie, co prawda nasze zarobki rosną, ale też odsetki są spore. Niektórzy po prostu nie są w stanie spełnić wymagań banków, ale jednocześnie zapowiadana jest kolejna odsłona kredytu z dotacjami. I to tym razem jest zapowiadana w wersji tajnej, żeby źli ludzie nie zaszkodzili temu pomysłowi, a źli ludzie siedzą często przy tym samym stole w ramach obrad naszej władzy, to siedzi pomysłodawca tego pomysłu. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Jeszcze raz przypominam, że otworzyliśmy właśnie konto na Patronite i link do niego znajdziecie w opisie. Jest to Patronite Tomasz Lebiedź i zachęcam do wspierania i zostania patronem naszego kanału, ponieważ dzięki temu będziemy mogli tworzyć więcej audycji wzbogaconych o większą
liczbę analiz, więcej wywiadów, więcej treści po prostu dla Was, a naszym patronom również co jakiś czas na tym Patronite będziemy dawali treści przeznaczone wyłącznie dla nich. Cześć, trzymajcie się i oby 2025 był dobrym rokiem w Waszym życiu i dla rynku nieruchomości. Cześć.